Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną w studio już pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam pana troszeczkę z linii frontu i od razu pierwsze pytanie dotyczące tego, co się dzieje na naszej granicy. Mamy dwa niepokojące zdarzenia. Z górą tygodnia młodzi Ukraińcy w wieku 18-22 mogą bez przeszkód, no właściwie zamieszkiwać w naszym kraju, przekraczać tu granicę. Dotąd to było dla nich zabronione i już wiemy po pierwszym tygodniu 50 000 młodych ludzi już tutaj do nas trafiło i 80% z nich według ankiety, którą wypełnili, chce zostać na zawsze. I druga sprawa, za chwilę mamy ćwiczenia rosyjsko-białoruskie przy granicy z Polską i zamykamy polsko-białoruską granicę. No jednocześnie dochodzi do różnych tam incydentów. Trudno nam je dzisiaj ocenić, bo skąpo jesteśmy informowani. Incydentów informatycznych, incydentów związanych z tą wojną hybrydową, z uchodźcami, którzy w większej liczbie przekraczają naszą granicę. Co się dzieje, panie prezesie? Czy te fakty mają coś ze sobą wspólnego? Wojnę hybrydową prowadzimy my i tylko my. Przypominam, manewry Zachód i tutaj numer roku odbywają się co roku. To są wspólne manewry Białorusi i Federacji Rosyjskiej. I po prostu nie ma się przejmować. Się nic nie działo z tego. Oczywiście zawsze trzeba wojska postawić w gotowości na wszelki wypadek, prawda? Taka jest prawda, od tego jest wojsko, prawda, żeby było czujne, ale my cywile nie mamy się czym absolutnie przejmować, bo to są normalne ćwiczenia, które są co roku. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te ćwiczenia się skończyły, a o mało co nie skończyły się na Białorusi, ponieważ w roku 2021 jego ekscelencja Włodzimierz Putin powiedział, który przecież dopłaca do gazu i ropy dla Białorusi, oświadczył, drogi, prawda, Aleksandrze, tutaj koniec zabawy. Mamy tutaj do podpisania 28 punktów porozumienia i ma się podpisać, bo jak nie, to nasze wojska, które weszły na Białoruś, już z niej nie wyjdą. No i jego ekscelencja podpisał te 28 porozumień, 8 przewidywało połączenie sił zbrojnych oraz służb specjalnych obydwu państw. To oznacza likwidację Białorusi. Proszę sobie wyobrazić, minęło parę tygodni, wojska rosyjskie opuściły Białoruś i bez Gorga oświadczył, że on nie czuje się związany tymi porozumieniami i niczego nie podłącza do Rosji. Także zobaczymy, co będzie w tym roku. Ale to raczej grozi Białorusi, a nie nam. Uspokaja pan, a ta sprawa, no, która powoduje, że już przekroczyliśmy wszelkie progi ostrożnościowe, tak jak tutaj mam przed sobą cyfry, to już ponad 4 miliony. 4 miliony z górą Ukraińców przebywa na terenie Polski trwale, w różnej formie, jedni bardziej, drudzy mniej legalnie. Kolejne tysiące dochodzą. Czy to jest dla Polski neutralne? Czy to jest dla Polski bezpieczne, pana zdaniem? Nie, tak naprawdę nie wiemy, ile tego jest. A praktyka uczy, że jak procent cudzoziemców przekracza 10, to wtedy zaczynają się rozmaite nieprzyjemne tarcia. Więc jeżeli pan mówi o 4 milionach, no to rzeczywiście byłoby nie najlepiej. No takie dane też podaje strona ukraińska, bo nasze dane urwały się w zeszłym roku na 3600. Oficjalne polskie dane urwały się na 3600. W zeszłym roku przestano je podawać, MSZ. No i teraz strona ukraińska już oficjalnie podaje we wszystkich swoich publikacjach 4 miliony Ukraińców w Polsce, więc czegoś się trzymajmy. W Rosji, mówiąc, jeszcze więcej uciekło do Rosji. Tak. Tylko z tymi w Rosji Rosja nie ma kłopotu, bo to są z reguły ludzie rosyjskojęzyczni, prawda, i sympatyzują z Rosją. Natomiast u nas to nie muszą być ludzie, którzy sympatyzują z Polską, bo wiadomo, że Ukraińcy raczej wysysają z krwią matki, prawda, z mlekiem matki niechęć do Lachów. Także to jest pewna obawa.
No i teraz ci ludzie przyjadą, nie będą mieli co robić i cholera wie, co im do głowy będzie przychodziło, tak, prawda? Także tak, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem, no wie pan, z punktu widzenia Rosji, to oczywiście jest bardzo dobrze, przyjmujemy jak najwięcej Ukraińców, bo narasta w Polakach niechęć do Ukraińców i zaczynamy wrzeszczeć, że kosztuje tyle, a tyle, prawda? I w związku z tym, jak rośnie niechęć do Ukraińców, no to może zostać trochę sympatii dla Rosji. Więc to jest w interesie Rosji. Kto się domaga, żeby było więcej Ukraińców w Polsce, to jest po prostu rosyjski agent. Co ci ludzie będą naprawdę robili, to nie wiem. Może część ucieknie do Niemiec, prawda? Cholera wie, co oni zrobią. Nie mam zielonego pojęcia. No Ale są właśnie, to no ludzie, ale którzy tymczasem, nie chcą walczyć na wojnie. no tymczasem, bo wie pan, panie prezesie, kto pozbywa się najbardziej wartościowej grupy swoich obywateli, młodych ludzi, rokujących, w wieku poborowym dodajmy, kiedy tylu poborowych brakuje Tak, na ale niech froncie. pan weźmie pod uwagę, że ci ludzie, którzy uciekli, to mają jedną wspólną cechę, nie lubią Jego Ekscelencji Włodzimierza Zełenskiego. W Czyli związku z tym on się uważa pan, że on pozbywa. się pozbywa wewnętrznej opozycji w ten Tak, sposób? oczywiście. Ale to no, myślę sobie, no, mamy też takie doświadczenia, my Polacy, kiedy na początku wieku pozbyliśmy się po wejściu do Unii Europejskiej 3 milionów Polaków, którzy Tak. gdzieś tam pojechali na To jest zmywaki, dramat. na saksy i nie wrócili. I dla nas do To jest dziś to dramat. jest. Bo to są z reguły ludzie zwolennicy wolnego rynku, czyli nasi wyborcy. No tak, ale przyzna pan, że ci, którzy ich wypychali, niesławnej pamięci Kazimierz Marcinkiewicz, który tak się z tego cieszył, pan pamięta, no to myślę, że postąpili, że to był rodzaj zbrodni przeciwko polskiemu narodowi. Takie wypchnięcie tych ludzi. No to jest niezbyt korzystne. Wie pan, oni ich nie wypytali, tylko dawali im szansę wyjazdu za granicę. No. Wyjeżdżali sami, bez kopania w tyłek. To E, prawda. Oczywiście należało w Polsce obniżyć podatki, wtedy by Anglicy do nas przyjeżdżali, a nie my do Anglii, prawda? To jest jasne, no ale niestety nasi rządzący to są albo idioci, albo rzeczywiście obcy agenci, cholera wie. No bo za kilka lat tych ludzi nam zabrakło. I Już nam zaczęliśmy zabrakło. brać Ukraińców, prawda, już w roku 2013, 14, 15, 16 ruszyła ta fala Ukraińców, a nasza zakończyła się no dosłownie w 7, 8, prawda, więc te 3 miliony, które wybyły, można powiedzieć, uzupełniliśmy Ukraińcami, no ale Od zbliżyliśmy się w tym 20.30 momencie do takich proporcji mniejszości ukraińskiej, jakie były przed II wojną od światową w naszym kraju. 20.30 o 20.30 będę miał taki webinar z panią profesor Elżbietą Hojną-Duch i na temat właśnie, czy Polska potrzebuje rąk do pracy. Tak jak gorąco polecam, bo to jest istotne. Jak to jest? Że z jednej strony się narzeka, że w Polsce jest bezrobocie wśród młodzieży, a z drugiej, że potrzebujemy koniecznie rąk do pracy. To jak to właściwie jest, prawda? I ja jeszcze dorzucę do tego pieca, panie prezesie. Przecież wszystko, co się wiąże ze sztuczną inteligencją, robotyzacja, automatyzacja procesów produkcyjnych, to wszystko powoduje, że coraz mniej, nawet w tych prostych pracach potrzebujemy ludzi. No, No, a właśnie przecież okazuje się, że śmieciarki w potrzebujemy. Berlinie już są obsługiwane tylko przez jedną osobę, bo te kosze tam są samoładowalne i tak dalej. No przecież już na taśmach produkcyjnych pracują roboty i tych zawijaczy, na przykład cukierków w papierki też nie potrzebujemy z Ukrainy i Bóg wie skąd. A zatem no chyba oczywistym jest, że społeczeństwo przyszłości będzie potrzebowało bardzo mało tych ludzi od najprostszych prac, a na pewno coraz mniej. No właśnie to jest ten dziwny paradoks. Ja to słyszę od mniej więcej 70 lat, czyli odkąd miałem kilkanaście lat, to słyszę, że przyjdą roboty, to i za chwilę nie będzie pracy i będzie powszechne bezrobocie.
Minęło te 70 lat, a tutaj musimy importować ludzi do pracy z krajów, w których nie ma tego artificial intelligence, prawda, ani czego takiego, więc jak to właściwie jest? Prawda? No, Ja także panu to powiem, jak to jest. W krótkiej perspektywie, tak zwani nie przedsiębiorcy, tylko to my w Poznaniu nazywamy to geszefciarze, którzy chcą w krótkiej perspektywie zarobić duże pieniądze, biorą tych ludzi, bo są jeszcze, zawsze są i będą takie luki, gdzie zanim się stworzy proces technologiczny, potrzeba rąk do pracy. Na przykład, nie wiem, koszenie trawników. Do niedawna to był szał, tak? To rzeczywiście tam tysiące Hindusów kosiło trawniki w Wielkiej Brytanii. 20 lat temu widziałem traktory sterowane zdalnie. 20 lat Tak, temu sterowane zdalnie to same kosze. ale one się upowszechniły dosłownie kilka lat temu. Teraz są takie robociki i każdy Brytyjczyk w tym swoim malutkim backyardzie tam ma takie coś. No więc i krótko no i wie pan, geszefciarz w pierwszym ruchu zarobi, ale w dłuższej perspektywie no to potem ten człowiek szuka gdzieś indziej pracy, a najczęściej idzie na socjał, zdezorientowany co No do właśnie. lokalnej kultury. To jest podstawowa rzecz, którą trzeba zlikwidować już lat temu 100, mianowicie zlikwidować wszelki socjal. Przypominam, że Polska przedwojenna była też państwem socjalistycznym i też dawała rozmaite socjale, zasiłki dla bezrobotnych i tym podobne idiotyczne rzeczy. Niestety od 1905 roku mniej więcej w umysłach polskiej inteligencji zwyciężył socjalizm i nie ma siły. To trzeba jakiejś kontrrewolucji kulturalnej, to co ja tłumaczę. Potrzebujemy kontrrewolucji kulturalnej. To, co zrobił Mao Tse-tung, tylko w drugą stronę. Prawda? Mao Tse-tung zrobił rewolucję kulturalną, a my musimy zrobić kontrrewolucję kulturalną. Ja absolutnie dwoma, a jakbym miał trzy, to i trzecią ręką się podpiszę pod tym, co pan mówi. Zgadzam się w 100%, ale przypomnijmy, jak to było. To przecież światowa lewica. Ja pamiętam, no, lewicowego jednak polityka Kornela Morawieckiego, autora takiej koncepcji solidaryzmu, który to solidaryzm też Mateusz Morawiecki wdrażał w swoim okresie rządzenia. No to światowa lewica mówiła, że tych, co nie będą pracować, będziemy edukować. Że żeby mieli jakieś zajęcie, będziemy ich edukować bez przerwy, bo właściwie edukować można bez przerwy. I w tym momencie oni będą mieli szansę doszlusować do tej grupy twórców know-how, a nie już tych wyrobników, których zastąpią Nie. maszyny. Czy uważa Problem pan, że polega ta na tym, koncepcja zbankrutowała także? Pro- Problem polega na tym, że akurat jedyną rzeczą, którą sztuczna inteligencja robi znakomicie, to jest właśnie programowanie dla nas. Także, także to akurat sztuczna inteligencja zrobi znakomicie i człowiek nie jest w stanie wygrać ze sztuczną inteligencją, programista. Także przypominam wszystkich ludzi, którzy przez ostatnie 40 lat tłumaczyli młodym ludziom, uczcie się programowania, bo to jest przyszłość, to teraz jak oni teraz spojrzą w oczy tym ludziom, którzy wzięli to na serio i poświęcili 10 lat na naukę programowania. No tak, i proszę mi powiedzieć, często się pana o to pytam. Gdyby pan dziś został premierem polskiego rządu, jakie by pan podjął działania w sytuacji tak rozdętego budżetu, no tak przekroczonego, prawda, tych procesów, mamy Widzi pan, 60% zadłużenia. widzi pan, co się Co by stało pan bez zrobił w państwa. sytuacji tej nadmiernej migracji, którą obserwujemy, właściwie zalewu migrantów w naszym kraju? Co by pan zrobił w sytuacji upadku polskiego rolnictwa po podpisaniu Jedno, umowy z drugie i Ukrainą, trzecie. Mercosur? Na jedno, drugie i trzecie. Pięć pierwszych pana decyzji. Likwidowałbym cały socjal, to jest pierwsza rzecz podstawowa, prawda? Nikt nie dostaje żadnych zasiłków i koniec, prawda? Także to był szok byłby dla ludzi. Przypominam, że znam taką wieś, niezbyt daleko od miejsca, gdzie jestem w tej chwili. Wieś, w której jest tylko jedna osoba, która pracuje, pozostałe śmieją się z niej do rozpuku, bo żyją z zasiłków obficie udzielanych z różnych tytułów. Także gdyby to wszystko zlikwidować, to nie wiem, co by zrobić. Trzeba się wziąć do roboty. Ja chciałem przypomnieć słynną nowelkę Janusza Kuchenki z 1956 roku, kiedy obalono komunizm, prawda?
w Polsce, taki jeszcze też nie był do końca zbudowany, ale już, prawda, byli blisko, więc obalono ten komunizm. No i nowelka mówi o tym, że przywrócono monarchię. No i jest radość powszechna, prawda? Król w pałacu, prawda, zaprasza wszystkich na ucztę, prawda? Wszyscy piją wino, się cieszą radośnie. Gdzieś po 3 dniach tej balangi król wychodzi na balkon i mówi: kochani poddani, no tutaj jest radość, mamy monarchię, no ale teraz trzeba wziąć się do pracy. Ludzie rozchodzą się, kiwają z głowami. Kraj może uratować tylko cesarstwo. Tak, jest taka nawet piosenka. Gdyby ci rodacy, co za ciebie giną, wzięli się do pracy i tak dalej, co by tam się w Polsce nie pozmieniało. Mamy tą No, refleksję od... jest takie stare powiedzenie, jeszcze z czasów komuny, które mówi, że z obecnej sytuacji są dwa rozwiązania: normalne i cudowne. Normalne to jest takie, że Matka Boska jak zawsze zrobi cud i nas uratuje, a cudowne, że się ludzie wezmą do roboty, prawda? Po prostu nie będą kraść, nie będą kłamać. Otóż weźmy przykład Francji, gdzie moim zdaniem naciąga rewolucja. No właśnie upadł rząd francuski. Upadł rząd pana Franciszka Bayrou i proszę zwrócić uwagę, on dobrowolnie właściwie odszedł, bo on się nie chciał zgodzić na dalsze zadłużanie państwa. I on powiedział, że on nie będzie zadłużał państwa i postawił o tym zaufanie. No to go obalono. No i teraz się kłócą dwie lewice, czyli narodowi socjaliści od pani Le Pen, prawda, międzynarodowi socjaliści pana Mélenchona, jeszcze inni socjaliści, prawda, i wszyscy chcą zadłużać państwo, brać nowe pożyczki, prawda, i dopłacać, dzięki temu kupi się przychylność ludzi. Tak właśnie wybuchła rewolucja we Francji w 1789 roku, że najpierw był ekonomista, który radził, żeby nie zadłużać państwa, potem przyszedł następny, który jednak zadłużał pod naciskiem ludzi, potem król nie wytrzymał i go zdymisjonował. No i zrobiła się rewolucja, bo ludzie chcieli, żeby się dalej zadłużać, prawda? Więc Francja stoi w obliczu rewolucji, żeby nie było żadnych wątpliwości. Być może Monsieur Emmanuel Macron wyląduje na latarni, to wcale nie jest wykluczone. No, to bardzo ciekawe. Francja ma piętrowe problemy, przede wszystkim z wielką migracją, która już właściwie Migracją przejęła mają problem francuskie ulice. z tym, że ludzie mówią w tej sytuacji, kiedy Francja nie ma pieniędzy, oni mówią, że trzeba skrócić tydzień Tak, do 4 dni albo i do 3. tak. No, Ale panie prezesie, no u nas też przecież jest nas też są tacy program, specjalny program dla firm, gdzie dostaje firma za to pieniądze, żeby sprawdziła, jak to jest, gdy się pracuje, prawda, 7 godzin dziennie, nie 8, tak jak Pan Bóg przykazał, a przepisy pozwalają, tylko 7. No i tutaj ministerstwo kilkadziesiąt milionów złotych przeznaczyło na to, żeby sprawdzić. Wszyscy się zarazili. Powiedziałem, inteligencja zwyciężyła, lewica w myślach inteligencji europejskiej od 1905 roku, od słynnej rewolucji w 1905 roku. I lewica panuje niepodzielnie. Jak się chce powiedzieć, że trzeba pracować, to się mówi, tam pracować, prawda, tamtego. I państwo ma rozdawać, państwo ma dać, Tak. prawda. I nikt nie uważa, przecież przed 1905 rokiem nawet najprostszy robotnik, najprostszy chłop, jak musiałem coś dać za darmo, to nie brał. Powiedział, że za darmo nie wolno brać, to jest niemoralne. No, Ale nie wie weźmie. pan, podobne były też wyniki referendum w Szwajcarii. Świadomy elektorat szwajcarski, taki obywatelski, odrzucił taką możliwość, żeby czy się stoi, czy się leży, dostawać gwarantowaną pensję. No to No jednak tak, są mądre narody na tym świecie. Tylko uwaga. Tam było ponad 60% przeciwko tej innowacji. Ale w kantonach niemieckojęzycznych to było 70 parę, a w kantonach romańskich to było 50-50. Oj, 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 czyli było gorąco. Ale jak panu się wydaje, ten płatny eksperyment polskiego ministerstwa, 7 godzin, jakie będą wyniki tego eksperymentu? Nie wiem, no najlepiej pracować 1 godzinę dziennie, to w domu najlepiej, żeby zrobić jakiś lockdown, prawda? Z domu nie wychodzić, pracować w domu. Zamiast kopać rowy na ulicy, to skopać własny ogródek. Tak, tym bardziej, że nie wiem, czy pan wie, że każdej firmie za ten eksperyment płaci się.
Czyli Dobra, no, znaczy swoich pan, pieniędzy oczywiście. pan płaci, sługa musi, prawda? No więc to będzie prawdopodobnie jakiś zamówiony efekt. No Chcę mamy idiotów i tyle, no. No niestety. Mówiliśmy tutaj dużo o sytuacji międzynarodowej, o sytuacji Polski. Chyba przedstawiliśmy Pana wizję tej rzeczywistości. Natomiast chcę jeszcze z Panem porozmawiać o Pana wystąpieniu ostatnim, takim mocnym w internecie, kiedy potępił Pan dowódców Powstania Warszawskiego za decyzję o wybuchu tego powstania. Mówił Pan w bardzo mocnych słowach, żądając sądu, no jeśli nie innego, to przynajmniej w tych realiach, gdy ci dowódcy nie żyją, koleżeńskiego. Przypominam, że już generał Władysław Anders świętej pamięci domagał się sądu nad wrześniowego powstania i żeby go zwołać, tylko miał wtedy pecha strasznego, bo akurat komuniści pluli na tych dowódców powstania, no to rządowi emigracyjnemu w Londynie też nie wypadało się do tego przyłączyć. Z czym szło im na sucho wszystko. Ale ja uważam, że powinien zostać zdegradowani do stopnia kaprala, bo na tym poziomie mniej więcej gdyby miał podejmować decyzję, to być może też bym podjął decyzję o powstaniu, ale ja nie jestem zawodowym żołnierzem. To oni powinni oceniać ryzyko, prawda, stosunek sił i tak dalej, prawda? To są zawodowi żołnierze. Hrabia Komorowski, pseudo-Bur, prawda, to miał za sobą chyba 20 lat służby wojskowej, nie? Więc powinien się na tym znać. Ale jest No, tu jeszcze taki aspekt, wie Pan. ale zdajmy sobie sprawę, jakie były skutki powstania, prawda? Kto na tym korzystał? Składali wyłącznie komuniści. Na tym komuniści, no bo zniszczyła się to kilkadziesiąt tysięcy młodej młodzieży, prawda, się przekonało, że nie ma co walczyć, prawda, i tak dalej. Zostało opisane. Natomiast w pojęciu ludzi w całej Polsce było, że rząd londyński to są wariaci. I na tle tego ten rząd lubelski wydawał się rozsądny w porównaniu z tym. Także przypominam, że to Radio Moskwa wezwało do powstania i wzywało co 2 godziny ludność do powstania, prawda? Armia Ludowa wzywała do powstania. No także, natomiast generał Soskowski odradzał powstanie, zakazywał powstania, prawda? Czyli świętej pamięci generał Bur-Komorowski wykonał polecenie Stalina, a nie polecenie Soskowskiego. No więc trochę, przyzna pan, jest nie na miejscu. Ale wie Pan, o jedną rzecz muszę Pana zagadnąć i to bardzo silnie stawiają zwolennicy pamięci o powstaniu. Może czasami ludzie, którzy żyją z tej pamięci, ale czy niesłusznie oni mówią w ten sposób, że ta krytyka, tak bezwzględna krytyka dowódców powstania uderza w całą ideę, w całą spuściznę powstania, w to, co po nim zostało, a przecież istnieje w przestrzeni publicznej taka też, mówię, silna teza, że gdyby nie powstanie, to nie byłoby roku 56, 70, a potem 80. Tak jest. Jak Tak nie pan było. polemizowałby z takimi argumentami? Nie, no to kompletnie idiotyczne. Mamy taki ciąg. Najpierw mamy Konfederację Barską, której skutkiem był pierwszy rozbiór Polski. Potem mamy Konstytucję 3 maja, której skutkiem był drugi rozbiór Polski. Potem mamy powstanie kościuszkowskie, którego skutkiem był trzeci rozbiór Polski. Potem mamy powstanie warszawskie, którego skutkiem było umocnienie się komunistów. I teraz robią nam jakieś nowe, kolejne powstanie, prawda? Za każdym razem jest nieszczęście. I popatrzcie na Finlandię. Finlandia nie robiła ani powstania styczniowego, ani listopadowego, ani kościuszkowskiego. I proszę, wyszła z tego zupełnie normalnie i potrafiła się oprzeć Związkowi Sowieckiemu, prawda? Maleńki kraj, mniejszy od Polski. I potrafi się oprzeć Związkowi Sowieckiemu. Czyli nie jest prawdą, że dzięki tym powstaniom myśmy nabrali ducha. I to nieprawda, to jest kłamstwo. Te powstania spowodowały nieszczęście całe, bo ludzie są nauczeni, że trzeba myśleć nie o skutkach, tylko trzeba się porywać z motyką na słońce, prawda? Jak mówił do tej kolega Jacek Bartyzel na tym właśnie konferencji prasowej. Idea porywania się z motyką na słońce w tej chwili stała się zasadą polskiej polityki. No naprawdę.
Naprawdę to trzeba zniszczyć. Tę ideę trzeba zniszczyć. Trzeba powiedzieć jasno, to było nieszczęście, to była zbrodnia. To było, czy zdaję sobie sprawę, że w powstaniu zginęło prawie tyle samo ludzi, ile zamordował pan Niedzielski przez swoje covidowe, prawda, też około 200 000 ludzi zginęło i tu, prawda? No, nawiązał pan do COVID-u. To też może dla wielu się wydawać dosyć kontrowersyjna teza. No niestety, no, dzięki temu, że pozamykano szpitale, mamy 200 000 nadmiarowych zgonów. Tylko że pan minister Niedzielski dostał nagrodę wprost za te 200 000 zgonów, bo zginęli ludzie chorzy. Ludzie starzy i chorzy umierali od COVID-u. To jest wielka ulga dla budżetu państwa. A czy nie wydaje się panu, jako realiście, budowanie takich mitów patriotycznych, kultywowanie, szczególnie wśród młodzieży, pamięci o powstaniu, o tych czynach zbrojnych, czasami szaleńczych oczywiście. Ale czy nie wydaje się panu to wszystko potrzebne do tego, żeby w sytuacji krytycznej dać odpór jakiemuś najazdowi, jakiejś militarnej opresji? Dobrze, młodzi ludzie mają być gotowi walczyć, natomiast ja zawsze mówię, że władza wykonawcza musi spoczywać w rękach młodych. 35 lat premier to jest już za stary. Natomiast władza ustawodawcza, sądownicza ma być w rękach ludzi dojrzałych, prawda, którzy umieją przewidzieć skutki tego wszystkiego. Niech pan popatrzy na przykład powstanie styczniowe. Powstanie styczniowe było starannie przemyślane. Chodziło o to, że Aleksander II chciał zrobić reformę rolną. Chciał zlikwidować pańszczyznę. I szlachta się porwała, żeby zachować pańszczyznę. To po to było powstanie styczniowe. No, ale chłopi do styczniowego przystępowali dlatego, że liczyli na ziemię. Chłopi wydawali szlachtę w ręce Rosjan. Absolutnie. Żaden chłop nie przystąpił do powstania styczniowego. O ile w listopadowym było były odezwy, które nawoływały właśnie z tą ale nikt im nie wierzył. A dlaczego im nie wierzył? Bo Aleksander II 2 lata temu zniósł pańszczyznę w Rosji. W związku z czym było jasne, że za chwilę zrobi. W trakcie powstania tak. Nie, 2 lata wcześniej zrobił. 2 lata wcześniej zniósł pańszczyznę w Rosji. Tam było vacatio legis, tam trwało to znacznie dłużej. I wszyscy chłopi wiedzieli, że za chwilę będzie zniesiona i w Polsce też, no bo jak był królem Polski, no nie był już królem Polski, proszę zwrócić uwagę, że Polska już nie miała w tym momencie niepodległości. W tym momencie to już było po powstaniu listopadowym i car mógł robić w Polsce co chciał. Bo nie był królem konstytucyjnym, bo Aleksander I był królem konstytucyjnym. Prawda? I on nie mógł robić co chciał, ale po powstaniu listopadowym odebrano Królestwu Niepodległość, no samiśmy to sobie narobili, prawda, po listopadowym. No i teraz już Aleksander II mógł jako car zrobić co chciał, zrobić reformę rolną. Zwróćcie uwagę, że nawet Napoleon, czy państwo wiecie, państwo pewno nie wiecie, że Księstwo Warszawskie było jedynym państwem stworzonym przez Napoleona, i było 38 chyba w Europie, 38, w którym nie zniesiono poddaństwa. Bo szlachta polska powiedziała, że będzie popierała Napoleona pod warunkiem, że nie zniosą pańszczyzny. I rzeczywiście Napoleon się ugiął i w jedynej Polsce nie zniósł pańszczyzny. I to samo było z Aleksandrem I, który nie zniósł pańszczyzny. No i teraz, jak Aleksander II chciał znieść pańszczyznę, no to zrobiono powstanie. I tą historyczną puentą musimy już skończyć naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję panu prezesowi Januszowi Korwinowi-Mikke za rozmowę, a państwa bardzo proszę, tu w social mediach, w mediach społecznościowych możecie państwo wesprzeć nas przez Buy Coffee, jeśli zaciekawiły państwa nasze argumenty, nasza rozmowa. Proszę, wesprzyjcie nasz kanał. Na dole Buy Coffee, to jest link do wpłat. A państwa bardzo proszę w sieciach kablowych o pozostanie z naszym kanałem i dziękuję za tą rozmowę.